Cześć wszystkim, nazywam się Jan Mazurski Druida i dzisiaj chciałbym z Wami podyskutować o bardzo ważnej rzeczy. W zasadzie chyba wszyscy rzemieślnicy na to cierpią. Nie tylko rzemieślnicy, ale to już jest inna. Czyli tak zwane projekty nadziei. Czyli jak będzie trochę czasu, to zrobię. Nie wiem, czy to znacie, ja to znam z autopsji bardzo dobrze. Jesteście sobie na targu staroci, na jakimś targu i widzicie, o, ładne kowadełko. Kosztuje całe 5 zł. Wezmę sobie, będę miał chwilę, to odnowię. Tak samo dotyczy się wszystkich innych narzędzi. Jakieś kowadełka, imadła, młotki, czy wszystko czego potrzebujecie, a raczej nie potrzebujecie z narzędzi aktualnie do Waszego warsztatu. Ja w zasadzie mam już nie tyle projekty nadziei, co po prostu stertę nadziei. Tyle się tego nazbierało, bo zawsze są okazje, ktoś nam przyniesie jakieś narzędzie. A wie Pan co, Pan się zajmuje kowalstwem, to ja Panu coś takiego dam. Tutaj mi to leży, już nie potrzebuję tego. Gdzieś tam widziałem na internecie, o ładne kowadełko, przyda się do kuźni rekonstrukcyjnej. Od razu biorę, no ale potem to wszystko się narasta. Tak. Dokładamy do kupy. Część z nich oczywiście odnawiamy. No jeżeli są nam potrzebne, no to bierzemy się za to od razu. A część z nich leży. Leży i czeka właśnie na tą chwilę czasu. Tak jak Wam przed chwilą mówiłem, to jest moja sterta nadziei. I istotnie, to są wszystkie te rzeczy, które kiedyś kupiłem, dostałem, znalazłem gdzieś tam na złomie, wyszukiwane na jakichś targach staroci i innych takich. No w zasadzie nie wszystkie, bo jeszcze gdzieś tam leżą. Żeby nie było, ja to specjalnie tutaj na potrzeby naszego filmu wrzuciłem na stół, żeby Wam uzmysłowić, ile tego naprawdę może być w Waszych warsztatach. Tak, mamy tutaj też taką fajną rzecz. Nazywa się dziurownica kowalska i też jest moim projektem nadziei. Do dzisiaj dorabiam do niej nogi, a mam już ją z 2 lata będzie. No ale w zasadzie używałem tylko i wyłącznie rogów. Także na spokojnie. Oczywiście część z projektów mamy już zrobione. Albo przynajmniej w połowie. Tak jak tutaj widzicie misa ze smołą repuserską, której się uczyliśmy robić na ostatnim filmiku. Tu jest misa już większa, przeznaczona do dokładnie tego samego. Tylko że jej średnica jest 2 razy większa, żeby robić duże prace. Więc myślę, że tutaj też będzie ciekawy projekt, żeby to wykończyć. Tak, pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja Wam to wszystko pokazuję. Sprawa jest prosta. Zainspirowany kanałem Blackbeard Forge, gdzie raz w tygodniu jest pokazany Hook of the Week, czyli jak z kawałków złomu zrobić wieszak. Fajna sprawa, polecam kanał, świetny gościu, fajnie uczy. Angielski no niestety trzeba znać, albo niestety mamy XXI wiek. Więc warto by jednak było poznać. Czasami się zastanawiam nawet nad rosyjskim, ale tutaj jeszcze troszkę nauki mi zostało. A więc zainspirowany tym kanałem. Myślę, że raz na jakiś czas, może nie raz w tygodniu, bo nie mamy aż tyle czasu, nie mam aż takich narzędzi i nie mamy takiego zaplecza, żeby tworzyć tyle filmików. Będziemy wrzucać filmik na temat restaurowania którychś z tych narzędzi tam za mną. No niestety nie tylko za mną, bo tak teraz właśnie patrzę, 2 ładne wiertarki stołowe stoją i czekają. Tak, czekają już od paru lat, bo to jest mój kolejny projekt nadziei. Kupiłem je kiedyś, nieważne kiedy. Naprawdę nieważne, za okazyjne pieniążki, gdzieś tam kurczę przyjechały chyba z gór. Fajne rzeczy, wymagają lekkiego remontu, ja ich cały czas używam faktem, ale no wypadałoby im jednak kurczę nadać ten błysk taki fajny, żeby te narzędzia miały duszę. Tak, coś mi aparat szwankuje. Myślę, że dla Was będzie fajną sprawą, bo mam nadzieję przekażę przy tym Wam dużo wiedzy. Sam się oczywiście bardzo dużo nauczę. I dla mnie będzie też świetną sprawą, bo w końcu, tak jak mówię, w końcu te wszystkie narzędzia, wszystkie będą zrobione. Przynajmniej tak jest plan. No to szybko, zanim nam aparat całkowicie padnie. Powiem tak, będziemy robić, będziemy jakoś rozwijać to wszystko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będą dobre filmiki. Mam nadzieję, że dużo będzie wiedzy. Pamiętajcie, zasubskrybujcie, wciśnijcie lajka, jak Wam się podoba, łapki w górę, czy tak dalej. No, to my się już widzimy, mam nadzieję, za niedługo. Trzymajcie się. Na razie.